Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszne ciasto kryształek na biszkopcie. Bardzo proste w przygotowaniu. Listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Na początku 4 białka w temperaturze pokojowej ubijamy mikserem na sztywno. Kiedy białka zaczną się pienić, dodajemy cukier. Przygotowałam 3/4 szklanki cukru i teraz partiami wsypuję cukier, czekam tak około 15-20 sekund i dodaję kolejną partię cukru i tak postępujemy, aż cały cukier rozpuści nam się w białkach. Kolejno dodajemy 4 żółtka, również partiami, zmniejszając już obroty miksera. Następnie dodajemy 4 łyżki oleju rzepakowego. Dodałam olej rzepakowy, gdyż ma neutralny, przyjemny smak i aromaty, nie zmieni smaku naszego ciasta. To jest też doskonała alternatywa dla masła. Zwykle każdy w domu posiada olej do przygotowywania różnych potraw, więc nie ma ryzyka, że akurat nie mamy odpowiedniej ilości masła w lodówce. Jest wygodny w zastosowaniu, ponieważ nie trzeba go rozpuszczać. Następnie dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaję ją partiami, a następnie całość mieszam za pomocą szpatułki, delikatnie tak, aby białka nam nie opadły. Następnie przygotowany biszkopt przekładam do formy. U mnie blaszka 20×30 cm, wyłożyłam ją tylko dnem papierem do pieczenia i pieczemy do tak zwanego suchego patyczka w temperaturze 170 stopni około 20 minut. Następnie studzimy i kroimy na pół. 3 galaretki rozpuszczamy w 250 ml wrzątku, następnie odstawiamy do całkowitego stężenia i każdą galaretkę tniemy na takie małe kosteczki. 800 ml śmietanki ubijamy na sztywno. Galaretkę krystaliczną rozpuszczamy w 200 ml wrzącej wody. Jeżeli nie uda Wam się kupić krystalicznej, można też użyć cytrynowej. I teraz przestudzoną, ale płynną galaretkę wlewam do ubitej śmietanki i krótko miksuję do połączenia się składników. Odkładam sobie tak mniej więcej 6-7 łyżek tego kremu, później wykorzystamy na wierzch ciasta. Do tej większej części dodajemy około 2/3 tych pokrojonych galaretek, też sobie część zostawiam na później. Całość łączę za pomocą szpatułki. Przekrojony biszkopt wkładam do formy, dodatkowo możemy go nasączyć, ja nasączyłam wodą z dodatkiem soku z cytryny, można również użyć herbaty. Wykładamy masę z galaretkami i rozsmarowujemy. Następnie układamy drugą część biszkoptu. Ten górny biszkopt też można nasączyć wodą sokiem z cytryny. Następnie wykładamy masę, którą żeśmy wcześniej odłożyli, tą bez galaretek i rozsmarowujemy na biszkopcie, a następnie układamy pozostałe galaretki. Tak przygotowane ciasto wkładamy do schłodzenia do lodówki, najlepiej na całą noc. Ja sobie jeszcze galaretki lekko docisnęłam do masy, żeby później podczas krojenia one mi nie spadały. I jak widzicie, ciasto pięknie się prezentuje, bardzo dobrze smakuje, także przygotujcie koniecznie. Oczywiście wszystkie moje przepisy znajdziecie na blogu, a link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.